Dzień dobry wszystkim. Wybiła 9 z tej strony nie Paweł Jeżowski, a Mateusz Lech. Zmieniło mi się imię, pozwólcie, że poprawię, że z Pawłem rozmawialiśmy chwilę temu, jak się czuje, no ale czuję się fatalnie, więc dajcie mu tam pozdrowienia i łapki. A dzisiaj w takim razie ja mam dyżur z codziennym ekonomicznym przeglądem. Zanim jednak zacznę, chciałbym Wam serdecznie podziękować za wczoraj, gdyż tak jak mówiliśmy, w sobotę znowu nam zbanowali materiał, mimo że w ogóle nie ma tam żadnych treści niewiadomego pochodzenia, ani nic z tych rzeczy. Po prostu jesteśmy ofiarą ataków rosyjskich, nie wiem, służb, wielbicieli, przyjaciół i tak dalej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wpłacili nam jakieś datki na Patronite czy poprzez wsparcie na YouTubie i kawki. Miałem wysłać tablicę dzisiaj, nawet ją zrobiłem, ale Paweł mi dał znać, że część z Was zaznaczyła, że chce być anonimowa. No i nie zauważyłem tego, więc nie mogę upublicznić, no bo tam są, wiecie, ludzie, którzy nie chcieli tak przerobić w najbliższych dniach, to upublicznimy z takim podziękowaniem na tablicy. A teraz przejdźmy do subiektywnego zestawienia, które przygotowaliśmy. I chciałbym zacząć od Turkmenistanu. Turkmenistan nie chce pomagać Rosji. Interes między Chinami a Turkmenistanem jest ważniejszy dla Turkmenistanu. Interes między Chinami a Turkmenistanem jest ważniejszy dla nich. Plany Kremla dotyczące utworzenia Unii Gazowej w Azji Środkowej w celu zwiększenia dostaw gazu do Chin napotkały opór ze strony Turkmenistanu, głównego dostawcy gazu rurociągowego do Chin. Turkmenistan nie jest zainteresowany włączeniem do Rosji istniejącego rurociągu przesyłającego gaz do Chin, o czym poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych tego kraju. Ministerstwo zaznaczyło, że roszczenia Rosji dotyczą rozszerzenia Unii Gazowej na Kazachstan i Uzbekistan i to budzi obawy i wpływa na interesy Turkmenistanu. Obecny schemat dostaw gazu do Chin realizowany jest we współpracy właśnie z Turkmenistanem, Kazachstanem i Uzbekistanem i nie obejmuje planów o zwiększenie liczby uczestników w tym rurociągu właśnie Turkmenistan-Chiny. Rosja planowała zwiększyć dostawy gazu do Kazachstanu i Uzbekistanu oraz przesyłać nadwyżki gazu z tych krajów do Chin. Jednakże Turkmenistan sprzeciwił się tym planom, preferując utrzymanie istniejącego schematu dostaw. Rynek chiński jest istotny dla Gazpromu, który zmaga się z malejącym eksportem gazu do Europy. To na pewno wiecie, jeżeli nas słuchacie. Chiny w tym roku kupują 22 miliardy metrów sześciennych rosyjskiego gazu, co stanowi znaczący spadek w porównaniu z poprzednimi latami i to jest bardzo ważne. Pomimo prób negocjacji zwiększenia dostaw, Rosja napotyka na trudności. Chiny zatwierdziły budowę nowego gazociągu z Turkmenistanu, a to ciekawostka, a z Rosji nie, mimo że cena gazu turkmeńskiego jest wyższa od rosyjskiego. Niemniej jednak Chiny zdecydowały się na ten projekt, importując 30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie właśnie z tego kraju. Przypominam, z Rosji 22 miliardy i przypominam, do Europy Rosja wysyłała około tam 170 miliardów metrów sześciennych, a teraz spadło jej tam do niecałych 30. Więc widzicie, Rosja nie ma za bardzo gdzie sprzedawać tego gazu, a na drodze do Chin stoi właśnie Turkmenistan. W 2022 roku Chiny sprowadziły z Turkmenistanu 35 miliardów metrów sześciennych gazu, płacąc za niego 10,3 miliarda dolarów. Dostawy rosyjskiego gazu siłą Syberii, uruchomionej w 2019 roku, wynosiły 16 miliardów metrów sześciennych i były znacznie tańsze, osiągając koszt łączny około 4 miliardów dolarów. Czyli mamy też różnicę, że Turkmenistan zarabia na swoim gazie ponad 2 razy więcej niż Rosja. Pozwólcie, że się napiję, gdyż jak się czyta samemu, a jest taki upał, jest ciężko. I przejdźmy do Rosjanek. Rosjanki nie rodzą dzieci. Apel o wartości rodzinne i zachęty do posiadania dzieci kierowane aż po samego prezydenta okazały się niewystarczające, by przeciwdziałać kierunkowi Rosji w stronę demograficznego kryzysu.
Według danych za pierwsze półrocze 2023 rok liczba nowonarodzonych dzieci w kraju spadła o dodatkowe 3%, osiągając poziom 616 tysięcy dzieci. Tak poinformował Eurostat w piątek. W porównaniu z rokiem 2022, który był najgorszy pod względem naturalnego przyrostu pod rządami Putina, liczba urodzeń zmniejszyła się o kolejne 19 tysięcy dzieci. Tu mamy bardzo ważną statystykę. W czerwcu odnotowano spadek o 6,7% w liczbie urodzeń, osiągając rekordowo niski poziom w całej historii statystyk, zauważa demograf Aleksiej Raksza. Wyjątkiem był tylko marzec, w którym również osiągnięto historyczne minimum. I tu będą bardzo ciekawe dane, ale będzie dużo liczb. Spadek ten objął 78 spośród 85 regionów Federacji Rosyjskiej, w niektórej z nich osiągając dwucyfrowe wartości. Na przykład w obwodach białgorodzkim i bryjańskim spadek wyniósł odpowiednio 16,6 i 12,4%. I warto zwrócić uwagę, że to są rejony graniczące z Ukrainą. Ludzie nie chcą się rozmnażać, jeżeli kilkanaście kilometrów dalej trwa wojna, to było oczywiste. Idąc dalej, obwód woronezki to spadki o 11%, obwód kałuski o 10,5%, obwód orłowski o 18,5%, obwód smoleński o 18,4%, obwód wołogrodzki o 17,6%, a na Krymie spadek wynosi 15,3%. No i tak dalej, i tak dalej. Mam tych danych więcej. To będzie w dzisiejszej prasówce udostępnione, więc dla zainteresowanych odsyłam po nagraniu na prasówkę, jeżeli chcecie być bardziej zorientowani w tych liczbach. Wydaje mi się, że można sobie przeczytać. Natomiast jeżeli chodzi o dalszy ciąg, według danych Rossstatu również odnotowano spadek wskaźnika umieralności o 12,9, osiągając liczbę 888,7 tysiąca osób, czyli niecałe 900 tysięcy w okresie styczeń-czerwiec. I ta statystyka jest ciekawa, gdyż nie do końca wiemy, jaką liczbę zgonów na wojnie oni wyliczają. Wciąż znajdujemy informacje o zaginionych żołnierzach. Niemniej jednak na 3 zgony przypadały tylko 2 urodzenia według tej statystyki, prowadząc do naturalnego spadku liczby ludności o kolejne 272 tysiące osób w ciągu pół roku, czyli rocznie jakieś pół miliona. I teraz tak, żeby mieć kontekst, jak wygląda spadek liczby urodzeń w Rosji na przestrzeni ostatnich lat. W 2014 mieliśmy niecałe 2 miliony urodzeń. W 2015 1,94, w 16 1,88, w 17 1,69, w 18 1,6 miliona, w 19 1,4 miliona, w 20 1,4 miliona, w 21 1,39 miliona, w 2022 1,3. W tym roku najprawdopodobniej urodzi się około 1,2, czyli mamy spadek rok do roku o prawie 100 tysięcy, jeżeli sobie prześledzić ostatnie lata. I teraz tak, ten nadchodzący rok, gdzie będziemy mieli spadek w wysokości, będziemy mieli ilość urodzeń w wysokości 1,2 miliona dzieci, jest to wynik podobny był w 2 sytuacjach. Jeden w 1999 roku, a drugi w 1943 roku. Jak wiecie, rok 1999 był końcówką wielkiej smuty z czasów jelcynowskich, a 1943 to czas trwania II wojny światowej. Myślę, że to bardzo ładnie pokazuje, jaka realna sytuacja jest w Rosji w chwili obecnej. Liczby można zakłamać, jeżeli chodzi o wielkie wzrosty gospodarcze, o inflację i tak dalej, ale jeżeli widzimy, że tych dzieci się nie rodzi, no to tam musi być naprawdę źle. Czy dobrze mnie słychać? To takie pytanie, żeby zabrać troszeczkę czasu i się napić. Nie piszecie, więc chyba dobrze. Przejdźmy do następnego tematu. Jak działa manipulacja danymi
jeśli tylko zmieni się wartość inflacji. I mam dla Was ciekawy przykład z prasy, takiej pod nadzorem kremlowskiej propagandy. Pozwólcie, że streszczę artykuł, a później go sobie omówimy. Rosstat ogłosił, że rosyjskie PKB wzrosło o 4,9% w drugim kwartale 2023 roku w porównaniu z poprzednim rokiem. Jest to najwyższy wynik od 1,5 roku. To pozytywna zmiana po spadku 1,8% w pierwszym kwartale. Dane opierają się o sprawozdawczości operacyjnej dużych i średnich przedsiębiorstw sektora niefinansowego. Wskaźnik fizycznej wielkości PKB wzrósł o 4,9% w porównaniu do drugiego kwartału. Wyższe wzrosty zaobserwowano w sektorach takich jak ruch pasażerski, handel hurtowy, produkcja, budownictwo, handel detaliczny, rolnictwo i górnictwo. Przewidywane są dalsze analizy szczegółowych danych dotyczących wzrostu PKB za drugi kwartał. Prezydent Putin podkreślił znaczenie sektora budowlanego dla stabilności gospodarki, a eksperci rozmawiali o perspektywach i czynnikach wzrostu rosyjskiej gospodarki. Bank Rosji poprawił prognozę wzrostu gospodarczego na ten rok do 1,5 do 2,5% PKB. I teraz spójrzcie, gdzie wzrosty. Handel, spożywka, budownictwo, wszystkie te dane są brane jako całościowy obrót kwotowy. Nie na zasadzie sprzedano 100 000 ton ziemniaków i wybudowano 600 mieszkań. Nie, mamy informację, że budownictwo wygenerowało dla przykładu 60 miliardów rubli. Inflacja według Rossstatu to około 3%. Więc sobie odejmujemy od 60 miliardów rubli 3% i podstawiamy pod tabelkę Excela z zeszłego roku. Mamy więc, i to są przykładowe liczby, ale żebyście zrozumieli, 60 miliardów minus 3% daje nam to około 58,2 miliarda rubli. W zeszłym roku mieliśmy powiedzmy 57 miliarda rubli. Wychodzą nam wzrosty i jest sukces. A teraz wystarczy zmienić inflację na około 30%, czyli wiecie, tyle ile my szacujemy i to jest i tak połowa mniej niż Uniwersytet Hopkinsa i mamy następujące liczby. 60 miliardów rubli minus 30% równa się 42 miliardy rubli. Jeżeli to się porówna do zeszłorocznych 57, no to mamy poważną stratę. Mam nadzieję, że ten przykład Wam pokazuje obrys tego, jak zmiana jednej statystyki, którą jest inflacja, wywala do śmieci całkowicie dane ekonomiczne Federacji Rosyjskiej. Oni doskonale wiedzą, jak to robić i ta inflacja jest taka, żeby wykazywać mały, ale jednak wzrost i aby słać taki przekaz świat. Jeżeli by za bardzo z tym manewrowali, to wzrosty by były, nie wiem, dwucyfrowe albo wiecie, jakieś kosmiczne, ale nie. Jest to tak wypośrodkowane, żeby wskazywać, że jednak się gospodarka broni i jest taki umiarkowany, ale sukces. I wtedy one są bardziej wiarygodne. No ale tak jak wiecie, Rosstat 3%, my 30%, Uniwersytet Hopkinsa ponad 60% i wystarczy sobie zmienić tylko tą jedną zmienną i z wielkich porażek mamy wielkie sukcesy. I to oczywiście, co mówię, to jest uproszczenie, nie? Ale to warto wiedzieć, na jakiej zasadzie to działa. Mamy też kolejne dane odnośnie sprzedaży smartfonów firm zachodnich w Rosji. Pojawiły się informacje, że jak powiedzieli uczestnicy rynku gadżetów Federacji Rosyjskiej, w ciągu roku popyt na smartfony znanych na całym świecie marek spadł o ponad 20%. Oprócz zakończenia oficjalnych dostaw Apple i Samsunga do Federacji Rosyjskiej, eksperci widzą przyczynę nieufności nabywców do technologii z nieprzyjaznych krajów. Dziwnym trafem w wypowiedziach nie znalazłem informacji o tym, że oficjalna dystrybucja wielu tych sprzętów została zakończona i można je kupić w tak zwanym imporcie równoległym. Nie było też informacji o tym, że telefony te często przez dodatkowe opłaty dla pośredników i osłabienie się rubla są o kilkadziesiąt procent droższe. Przemilczane zostały również utrudnione tematy serwisowe. Oczywiście można wszystko naprawić, ale nie będzie to naprawa gwarancyjna, a usługi naprawy ze względu na ponownie import równoległy i osłabienie się rubla są droższe. Co się sprzedaje? Marki chińskie.
choć one też podrożały ze względu oczywiście znowu na osłabienie się rubla. Natomiast ceny gadżetów będą rosnąć wolniej, gdyż producenci sprzedają stany magazynowe. Duże wzrosty widać na produktach nowych. Mamy jeszcze jedną informację dotyczącą osłabienia się rubla i co będzie się z tym działo. Pogarszająca się kondycja gospodarcza oraz dalsze osłabienie rubla mogą skutkować spadkiem atrakcyjności rosyjskiego rynku dla migrantów budowlanych. Kto pamięta nasze rozmowy czwartkowe sprzed kilku miesięcy? Mówiliśmy o tym. Ostrzeżenie to płynie od Antona Głuszkowa, szefa Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych. Rubel rosyjski wszedł w sierpniu do grona 3 najmniej wartościowych walut na świecie i w odpowiedzi na te warunki w ciągu ostatnich 2 lat główne siły robocze rosyjskie z sektora budowlanego Tadżykistan, Uzbekistan i Kirgistan zaczęły eksportować na inne rynki, w tym Bliski Wschód, swoich ludzi. Eksperci są jednomyślni co do tego, że jeśli pensje pracowników migrujących na budowy w Rosji nie wzrosną, mogą oni przenieść się do innych krajów. Obecnie branża budowlana w Rosji odczuwa już braki kadrowe. No nie ona pierwsza. Do lutego 2023 na rynku brakowało 200 000 pracowników budowlanych, a w sektorze mieszkaniowym dodatkowe 90 000 osób. Mamy zatem 300 000 pracowników budowlanych za mało, a przypominam, mieliśmy również informacje o brakach 600 000 w przemyśle wytwórczym i transporcie drogowym, o czym ostatnio sygnalizował Bank Centralny. Rolnictwo, informatycy, medycyna, tam również są wielkie braki. Niedostatek pracowników staje się krytyczny. W listopadzie 2022 roku osiągnął on poziom 12-15%, wynikający zarówno z częściowej mobilizacji, jak i całej wojny. Ja tutaj tylko zaznaczę, że to mowa jest o listopadzie 2022. Minęło ponad pół roku. Sytuacja nie jest lepsza. I teraz ciekawostka, bo poszukałem sobie troszeczkę jeszcze dzisiaj rano przed programem. Wiecie, że przeliczając obecnie zarobki na dolary w Kazachstanie i w Rosji, to Kazachowie zarabiają odrobinę lepiej, a Kirgistan jest odrobinę poniżej, jeśli chodzi o wynagrodzenia, ale według danych, jakie udało mi się znaleźć i przeliczyć, to różnice w pensjach mogą wynosić zaledwie 50-100 dolarów miesięcznie. To zdecydowanie za mało, żeby kogokolwiek skusić do przyjazdu do Rosji, do pracy. Musiałoby być, wiecie, straszne bezrobocie i tak dalej, ale te kraje w tym momencie nie mają problemów z sankcjami, mogą się swobodnie rozwijać. I informacje o ziemniakach. Tanieją, ale jak tanieją, to Wam już opowiadam. Według danych Ministerstwa Rolnictwa w Rosji na dzień 9 sierpnia ceny producentów ziemniaków są o 23,5% niższe niż w tym samym dniu ubiegłego roku, podało Ministerstwo Rolnictwa. Zauważono również, że ceny masła i oleju słonecznikowego spadły w ciągu roku o 1,8 i 13,8%. Jest jeden pewien drobny szczegół. Są to ceny płacone producentom, a nie te, które otrzymują klienci. Oznacza to nic innego jak to, że rolnicy otrzymują mniejszą zapłatę, a nie, że to będzie taniej w sklepach. Taka drobna różnica, no ale oczywiście można odtrąbić sukces. Wcześniej agencja RIA Nowosti na podstawie danych Rossstatu obliczyła, że średni koszt domowego obiadu dla 2 osób złożonego z klopsików i pire ziemniaczanego w lipcu wyniósł 254,5 rubla, czyli około 10 zł. I to jest najwyższy wynik od zeszłego roku, od czerwca, tylko pamiętajcie z danych Rossstatu. I tak to już jest jak na warunki rosyjskie nadal drogo, a będzie w sierpniu jeszcze drożej, bo wieprzowina zdrożała o 30%, a bardzo często się te klopsiki robi z wieprzowiny, prawda? Zostaje rzecz, to znaczy można zrobić sobie obiad ekonomiczny już bez klopsików, samo pire. I jeżeli jesteście zainteresowani, to Paweł obiecał, że jeżeli będą komentarze dla zainteresowanych, udostępni przepis. Więc jak najbardziej zapraszamy. A 13 sierpnia był Dzień Budowniczego w Rosji. I pamiętajcie tę informację sprzed chwili.
W związku z tym Władimir Putin nazwał sektor budowlany lokomotywą rosyjskiej gospodarki. Z tym, że no, jednocześnie raportują, że im się ta lokomotywa troszeczkę wykoleja, bo nie ma pracowników. Władimir Putin zwrócił uwagę na bezinteresowną pracę budowniczych, którzy są zaangażowani w odbudowę Ługańskiej i Donieckiej Republiki Ludowej, a także obwodów chersońskiego i zaporowskiego. Dodał również, że wielkość budownictwa mieszkaniowego w Rosji rośnie ze względu na powszechne wprowadzenie zaawansowanej technologii i rozwój inżynierii. A wystarczyłoby nie burzyć i nie napadać sąsiadów i by tego rozwoju nie było. Więc widzicie, logika jest w tym według nich. Więc jak najbardziej tak, panie Putin, na pewno się to panu udało i na pewno jest wspaniale. Ja na koniec chciałem tylko wam jeszcze przypomnieć, że do końca tygodnia zbieramy zainteresowanych kandydatów na współpracę z nami. Dostaliśmy chyba 4 czy 5 maili. Dałem znać, mam nadzieję, wszyscy otrzymali, że będziemy zbierać do końca tygodnia, później będziemy się kontaktować. Więc ja z tego momentu życzę wam miłego dnia i proszę o lajki, komentarze, wsparcie i do zobaczenia jutro. Dzięki, cześć.